Witajcie, witajcie. Pora na zorganizowanie wody w warzywniaku. Do tej pory wodę brałem deszczówkę spod domu, ewentualnie ciągłem ze studni, która jest troszeczkę dalej, tym szlaufem. Napełniałem konewki i tak podlewałem, a zgodnie z planem, jakie miałem założenia odnośnie budowy tego warzywniaka, to w tym miejscu, tu na wprost, miał być zbiornik na wodę. Docelowo ta woda będzie to deszczówka, która będzie ściekała z dachu, który gdzieś tutaj będzie w pobliżu. A póki co będę musiał sobie te zbiorniki napełniać wodą ze studni. Zbiorniki mam zakupione. Ten czarny zbiornik mam już zakupiony jakiś czas temu. Ja go używałem jako beczkę do morsowania w zimie. Ta beczka była już jakiś czas nieużywana, więc jest trochę brudna. Na pewno jest do umycia, bo ja sypałem sól do środka, żeby mi woda nie zamarzła, więc na pewno muszę dobrze wyszorować w środku. To jest beczka 500 litrów. Dałem za nią 2 lata temu jakieś 250 zł, także w dobrej cenie. To jest fajna beczka, bo jest z takiego jakiegoś, nie wiem co to jest, tworzywo, taka jakby wzmocniona plandeka, coś w tym stylu, tu na takich nóżkach. I taką beczkę można sobie na zimę rozebrać i schować. I te dwie beczki to są beczki po jakichś artykułach spożywczych, w sensie papryka, pomidory, coś w tym stylu. One widać są bardzo brudne. Papryka. One są bardzo brudne, no ale też jakby były tanie. To nie są beczki kupione nowe. Ta widać, że była nieużywana. A ta beczka, no w tej beczce już oprócz tego, co tam było wcześniej, to musiała być do jakiegoś celu używana, bo tu nawet zapachu nie ma. Do tych beczek będę musiał sobie dorobić zaworki, a wcześniej muszę je dobrze wyszorować. Za te dwie beczki niebieskie zapłaciłem w sumie 160 zł. Z zaworkami, z kranikami, oprzyrządowaniem, które tutaj jest potrzebne, żeby zrobić z tego beczkę na deszczówkę, no to w sumie można liczyć niecałe 200 zł za dwie beczki. Te beczki mają pojemność 200 litrów. Także biorę się teraz za mycie tych beczek. Te dwie beczki 200 litrów będą w warzywniaku, a ta jedna beczka, ta czarna, ją sobie postawię gdzieś tutaj koło tego krzaka. Będę miał beczkę do podlewania tutaj tej mojej rajskiej polany, bo tu coraz więcej będzie roślin. Póki co to też chciałem trawę podlewać, z tym, że trawę to nie wiem, czy dam radę z jednej beczki, bo tu strasznie dużo wody wchodzi. Zresztą zobaczymy. Jak podepnę, to będę widział, na ile mi wystarczy z jednej takiej beczki 500 litrów wody i jakie będzie ciśnienie, bo próbowałem to podlewać, tą trawę bezpośrednio ze szlaufa, z tej pompy, która jest zanurzona w studni, i ciśnienie, powiem Wam, było bardzo słabe. Mam nadzieję, że tutaj jak się napełni beczkę do pełna i jak będzie woda ciekła, leciała przez ten zawór, to ciśnienie będzie większe. No to do roboty.
Dobra, 12:12. Ciekawe, jak to się będzie długo lało. W tej beczce fajne jest to, że jest ten zamek. Można sobie to rozpiąć. I w środku tu jest sitko, także jak woda leci z rynny, no to przy okazji zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia. Dobra, to niech się leje, a ja sobie teraz będę robił niebieskie beczki. Muszę je powiercić i ustawić tam, gdzie mają być. Pora na zamontowanie kraników. Będą one na tej wysokości. To jest wystarczająca wysokość, żeby mi się tutaj zmieściła konewka. W tej beczce nie ma problemów, bo to jest akurat na tym fragmencie prostym. Natomiast w tej beczce, jak będę chciał to zamontować na tej wysokości, to widzimy, zaworek jest pod kątem, a ja bym chciał, żeby on był jednak prostopadle do ziemi. Ale ja mam na to sposób. Pokażę Wam zaraz, jak będę to wiercił. Wcześniej sobie tylko odmierzę, w których miejscach mają być otwory. W tej beczce to właściwie tylko kreska pionowa wystarczy, a tutaj muszę zrobić dwie kreski z przodu i drugą kreskę. Teraz nie będziecie widzieć, żeby była na tej samej wysokości, co mniej więcej, co tamten zaworek. Dobra, ja sobie te beczki przeniosę w inne miejsce, ponieważ będę używał ognia, a tu jest mnóstwo słomy, więc nie chcę jeszcze warzywniaka spalić. Wiertło 25 mm i można wiercić. Zobaczmy, czy pasuje. Ładnie pasuje. Teraz trzeba będzie to wyprostować. Przewiercę sobie jeszcze od razu w drugim. Ok. Na pewno trzeba to dobrze przeczyć papierkiem ściernym. Zwłaszcza od wewnątrz, bo tam jest, zostało trochę tego plastiku, taki zadzior.
Muszę zanurkować. Ok. I teraz mam taki przyrząd. To są dwie deszczołeczki z otworami w środku, śruba i nakrętka. Ja akurat mam tutaj motylek. Te deszczułki mają, ciąłem je na oko, ale zmierzę, jakieś 6,5 na 9 cm. Wystarczy, jakby były 5 na 5, byłyby ok. Ja sobie tą jedną część ze śrubą wsadzę do środka. Wsadzę drugą deszczołeczkę i chwycę nakrętką. I teraz będziemy potrzebować ogień. Aha. Muszę skoczyć po zapalniczkę. Musiałem skoczyć po zapalniczkę, bo ten palnik mi nie działa jak powinien. I ja sobie teraz ten plastik tutaj koło otworu podgrzeję, tak żeby się zrobił plastyczny. I spróbuję teraz to docisnąć śrubą. I prostować. Być może będę musiał to powtórzyć, bo nie wiem, czy na tyle mi się rozgrzała ta beczka, ta część tworzywa. No, zobaczmy, co się stało. Jeszcze sobie podgrzeję i chwycę to na dłużej, bo to jest takie trochę plastyczne, ale się odkształca. Muszę przygrzać taki większy kawałek trochę, bo widzę, że tam, gdzie było poza drewnem, to nie chciało to po prostu się wyginać. Myślę, że wystarczy. No i teraz muszę czekać do całkowitego ostudzenia, bo jak puszczę, to mi to znowu może się wyprostować.
Myślę, że wystarczy. I jest, wyprostowało się. Tu jest całe płaskie i u góry jest wgniecione. Tutaj praktycznie zostało na tej samej wysokości. No i super. Ja od razu go przykręcę. Znowu nurkowanie. Jeden zaworek jest. Ja zaraz to sprawdzę na tych pustakach, czy jest prosto, bo tutaj za bardzo nie widać, bo jest troszeczkę nierówny teren. W razie czego to podgrzeję jeszcze raz, jakby się okazało, że mi nie odpowiada. No i super. Jeszcze otwory pod wylewkę. Tak mniej więcej sobie to wymierzę. Myślę, że gdzieś tutaj będzie. Tu jeszcze wężyk pójdzie, także i w tym wyjdzie na tym prostym. Ta beczka jest inna. Ma troszeczkę ten uchwyt podniesiony do góry, ale to jakbym dał, to byłoby za wysoko. A po bokach nigdzie nie chcę dawać, bo chcę, żeby wylewka była z drugiej strony kranika. Wszystko to jest wiercone tym samym wiertłem 25 mm. Jeszcze później będę musiał przewiercić otwory pod połączenie beczek. I tu też mi wyjdzie jeden otwór na tym skośnym. Ale tu już nie będę się tym przejmował, bo zawór pójdzie w poprzek, więc nie będę nic prostował. Dobra, papierek ścierny.
Okej. Dobra, i jeszcze otwory z tyłu pod zaworek do połączenia beczek. Zaworki będą inne, tylko jeszcze nie zdążyły przyjechać. W sensie inną będą miały końcówkę do połączenia za pomocą zacisków węża. Ja je zamontuję w ten sposób, z jednej beczki do drugiej, ale teraz chcę odmierzyć tak, żeby w razie czego, jakby kiedyś przyszła potrzeba, żeby ten zaworek był w ten sposób, do wylewania wody na przykład, chociaż myślę, że do wylewania wody też może być tak, to ja sobie gdzieś taką wysokość tutaj zastosuję. Myślę, że tam ten zaworek, który przyjedzie, nie będzie dłuższy, chociaż to i tak nie przeszkadza, ale powiedzmy tutaj. I to nam wyszło 10 cm. Tu zrobimy podobnie. No dobra. Prawie ostatnie dziurki, przynajmniej tym wiertłem ostatnie, bo jeszcze będę chciał sobie zrobić kilka dziurek w deklu, tak na wszelki wypadek. No, myślę, że będzie dobrze. Dobra, i dziurki w deklu, tylko muszę sobie przynieść wiertło. Dziurek przewiercę sobie dosłownie kilka, bo chodzi o to, żeby mi woda nie stała, jak będzie padał deszcz. Myślę, że wystarczy. I gotowe. Kraniki dojechały. Ja już sobie je zamontowałem do jednej i drugiej beczki. W tej pozycji jest otwarte. I jak będę chciał po prostu wylewać wodę, no to może tędy woda wylatywać. A w tym momencie te kraniki będą mi służyły do tego, żeby połączyć beczki. Te beczki w tym momencie ustawione są odwrotnie, ale nie mam możliwości podejścia z drugiej strony, więc po prostu ja sobie teraz je połączę i później jakoś będę musiał je sprytnie obrócić. Zaciski, wąż i skręcam.
Ja mam ten wąż już sprawdzony, docięty na wymiar, więc nie jest ani za krótki, ani za długi. Myślę, że będzie ok, to jakiegoś dużego ciśnienia w tym nie ma. I teraz najważniejsze, obrócić te beczki razem. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Muszę sobie jakoś sprytnie je tutaj chwycić. Połowa sukcesu. Dobra, powinno być. Teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tutaj wylewka. Tamta została tak, jak była, a tutaj przekręciłem ją po prostu odwrotnie. To, co powinno być na zewnątrz, jest w środku, ale po to tak zrobiłem, żeby mieć tutaj kawałek gwintu z zewnątrz, żeby sobie taką końcówkę dokręcić do szybkozłączki. I ja po prostu, jak będę wlewał wodę ze studni, no to tutaj sobie założę węża i będzie mi się lało. Dekle wierciłem chyba 4 mm, żeby nie było za grube, żeby za bardzo robactwo tam i inne dziadostwo nie wpadało. Tu jest ten zaworek, którego prostowałem. O, widzicie? Tu jest taki odcisk od tych desek, które miałem. I tutaj ta strona wyżej się troszeczkę wgłębiła. Ta niżej została. No i zaworek jest podprostowany, bo tak to byłby całkiem po skosie i byłoby ciężko w ogóle wodę lać. Także tyle odnośnie zaworków. Tutaj jeszcze jest końcówka do szybkozłączki. Mogę sobie węża podpiąć. Później przetestuję, zobaczymy, czy w ogóle jakieś ciśnienie będzie, jak podepnę węża. No i konewka ładnie tutaj pasuje. Jak będę miał większą konewkę, no to po prostu sobie będę musiał ten piasek, który tutaj sypałem, usunąć i zrobić jakieś wgłębienie. Ewentualnie mogę sobie wężyka dać i wężykiem napełniać konewkę. Dobra, to ja sobie teraz podepnę tutaj wodę, niech się leje, a teraz pójdziemy zobaczyć, co z tą czarną beczką. Tam już się woda napełniła i zobaczymy, jak tam ta czarna beczka się sprawuje. Miałem sprawdzać czas napełniania tej beczki, z tym, że pompa mi się wyłączyła, bo woda w studni, zmniejszył się poziom wody w studni i się po prostu pompa wyłączyła. Więc nie wiem, ile to się lało. Zobaczmy teraz, jak to działa. Kranik. Tu widać, że ten kranik mógłby być troszeczkę z większą przepustowością. Woda leci dość wolno. Napełnianie konewki to jest po prostu czekanie, kiedy ta woda poleci. Ale woda jest. Jest woda, to jest najważniejsze. I tutaj sprawdźmy, jak to działa. To nie było jakimś moim celem, żeby przez tego węża puszczać wodę, dlatego nie podnosiłem tej beczki, ale jest, no to spróbujemy. Woda leci, to mam jakiś fragment węża tak na szybko podpięty i widać, że woda leci. Konewkę, o, nawet ciśnienie jest. Konewkę można spokojnie uzupełnić, natomiast do podlewania to się chyba nie za bardzo nadaje, bo jak podniesiemy wyżej, no to już jest mniejsze ciśnienie, więc tylko tyle, że mogę sobie z tej beczki przedłużyć po prostu zasięg wody gdzieś dalej. Także beczka generalnie jest bardzo fajna,
z tym, że no, ciśnienie jest małe, ale to jest spowodowane tym, że no, przepustowość tych kraników jest dość mała. Tam chyba jest przepustowość normalna, no ale że beczka jest nisko, więc ciśnienia nie ma. Chcę sprawdzić w tych beczkach, jak długo się będzie woda napełniała. Beczki już się napełniły. I powiem Wam, nie napełniały się równo. Ta beczka po prawej stronie napełniała się szybciej. Woda w beczce w tej po lewej stronie napełniała się wolniej. No, spowodowane jest to na pewno przepustowością tych zaworków. Także następnym razem, jakbym coś takiego miał robić, ewentualnie później, jak już opróżnię te beczki, to te zaworki wymienię sobie na większe, żeby jednak woda się porówno napełniała. Ciśnienie. Popatrzcie, jak tu chodzi. Do konewki woda się leje bardzo szybko. Odnośnie tego drugiego zaworku, gdzie mam węża podpiętego. O, tu jest otwarte. Tutaj woda nawet leci. Co prawda jest małe ciśnienie i jak się podniosę, no to już jest gorzej. Także dobrze by było podnieść jeszcze co najmniej o pustaka, albo nawet o 2 pustaki wyżej te beczki. Wtedy będę mógł sobie spokojnie z tego szlaufa korzystać. A tak na razie no, można korzystać z tym, że podlewanie na kłócąco. Także na pewno dobrze by było, żeby te beczki były wyżej, jeżeli mam zamiar korzystać z tego węża. Teraz odnośnie kosztów. No, za beczki zapłaciłem, tak jak mówiłem wcześniej, w zaokrągleniu razem z tymi zaworkami, oczywiście bez wężów, bez tych szlaufów, około 200 zł. 2 beczki mnie kosztowały, a cena wody, biorąc pod uwagę, że te 2 beczki, one mają dokładnie 220 litrów, napełniały się niecałą godzinę. No liczmy, że pół kubika, tak na okrągło, napełniło się w ciągu godziny. Pompę mam 750 watów. Cena prądu, mniej więcej liczmy po złotówce, no to jest jakieś 75 groszy za godzinę pracy pompy, czyli te 2 beczki napełniłem za niecałe 75 groszy, czyli kubik wychodzi około złoty 50. A kubik wody takiej z kranu, no to jest koszt około 10 zł, więc różnica jest duża, więc warto mieć taką pompę i po prostu sobie pompować wodę, nie korzystać z wodociągu, jeżeli jest taka możliwość. No, najlepiej by było, jeżeli byłaby woda deszczowa, wtedy byłoby wszystko za darmo, no ale w tym momencie nie mam tutaj jak zbierać wody deszczowej, nie mam żadnego dachu. Kiedyś będzie jakaś szopka tutaj po lewej stronie, więc deszczówkę będę zbierał. Na razie korzystam z wody ze studni. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam życzę miłego dnia, pozdrawiam Was. Dziękuję za to, że oglądaliście do końca i do zobaczenia następnym razem.